Witajcie bracia i siostry w kolejnym odcinku. Dzisiaj robię test spalania. Prędkość autostradowa versus droga krajowa. Jesteście ciekawi co wyjdzie? Zapraszam do oglądania. Uwaga, palimy maszynę. Kasujemy licznik. A stopkę kto schowa? Albo umiesz to, albo nie umiesz. Jak nie umiesz, znaczy się nie nadajesz. No i dobra, wbijamy tu na stację. Zalejemy sobie maszynę. I zaczynamy pomiar. Tu od razu sobie wylecimy na autostradę. Ok, jest równo z blaszką. Zobaczcie. Tu sobie trip 2 ustawimy na test. Taki mamy przebieg ogólny. Tyle już dzisiaj zrobiliśmy. Trip 2, dobra. Palimy maszynę i lecimy. Pewnie nic nie będzie mnie słychać przy tych prędkościach, także będziemy dogrywać po prostu przy montowaniu filmu jakieś moje przemyślenia i uwagi. Dam jakąś muzyczkę, a wy oglądajcie. Jedźmy, dobra? Dobra. Bardzo prosimy. No i jak widzicie, w tym momencie włączamy się do ruchu na autostradzie. Temperatura była około 12-13 stopni w tym momencie, a wiatru praktycznie brak. Mój wzrost to 181, waga 95 kg, tak żeby mniej więcej zobrazować. Wiadomo, ta szybka i deflektor dużo nie dają, bo w ramiona wszędzie wali powietrze. Także jak najbardziej są opory powietrza. To co widzicie teraz to mój mikrofon, który wyleciał z kasku i zaczął latać. Musiałem się nim jak najszybciej zająć, żeby wam nie zaburzał obrazu. Zresztą też niebezpieczne, czy się gdzieś nie zaplączę na rękę albo ograniczy mi ruch głową. Co do samej jazdy, to przy 140, wiadomo, licznikowe to jest 140, jak widzicie po GPS-ie to jest tak od 125 do 130 się waha. W zależności jak się jedzie, wiadomo, ręką też tak równo tego gazu się nie trzyma. No ale nie jest to już przyjemna prędkość, przynajmniej dla mnie. Do 120 jeszcze jest ok, optymalnie to jest 100-110, później już są podmuchy, głośno. Dźwięk silnika przy tych obrotach też jakiś super dla ucha nie jest. Tak jak mówiłem, przepisów się trzymamy, także jak jest ograniczenie to zwalniam. Nie musi być to 120 książkowe, zawsze te 10% można dorzucić, ale nie więcej. Tu po mojej lewicy widzicie Megankę 2CC Coupe Camper z twardym dachem. Bardzo fajne auto, miałem kiedyś takie 1.6 w gazie, jakby ktoś się zastanawiał nad zakupem, polecam. Da się nawet w 4 osoby jechać tym. I wracamy do prędkości testowej 140 na godzinę. Wlatujemy w kolejne ograniczenie niestety, za chwilę będzie 100, ale będzie widać dlaczego. Jest zły stan drogi, jakieś uskoki, łatki, nie wiadomo co. Naprawdę trzęsie trochę w tym. Przypomniała mi się ostatnio sytuacja, była taka, jechałem koło stacji paliw, patrzę, motor przygniótł faceta. Do dystrybutora go tam przycisnął taki krawężnik jeszcze i nie mógł się ruszyć. Podbiegł Hindus, jakiś chucherko, też nie mógł tego ruszyć, ja wjechałem, we dwóch żeśmy podnieśli. Przekazało, że to Kymko takie dwukołowe z przodu i facet nie wie, mówi, że nie wie dlaczego położyło się, powinno stać normalnie. Tu jak widzicie dołożyłem trochę do pieca, żeby podciągnąć średnią prędkość, no bo tu była 100, wcześniej też 120 się jechało, także tu przez około 10 km takim większym gazem pojechałem.
super, jest super. Jest super, jest super, więc o co ci chodzi? No, zrobiliśmy 49,6 km. Czekajcie, wyłączę. 49,6 km zrobiliśmy. To już myślę, że jest w miarę miarodajne. Okej. Jest równo z blaszką. Ale ile zatankowałem, to wam nie pokażę. Oglądajcie do końca, tam zrobimy zestawienie i podsumowanie. Okej. Teraz trasa kolejna po zwykłych drogach. Tak jak mówiłem, jeździmy według ograniczeń, bezpieczeństwo najważniejsze, bez pajacowania. Panie i panowie, pogoda dzisiaj ładna, wiatru nie ma, temperatura w sumie nie wiem jaka, później wam napiszę. Teraz będzie kilka ładnych dni po 15-17 stopni, aż się chce jeździć. Ale byłem 2 razy w pracy, no to rano przymrozki. O, kolega jedzie. BMeczka, bokser, fajnie gada. O, Rafał. Juuu. Kurde, fajnie te BM-ki gadają, bokserki. Wczoraj widziałem fajnego, jakiś taki starszy model jechał, ale super gadał. Taki piękny dźwięk. Normalnie jak sobie będę kupował jakiegoś klasyczka kiedyś, to może coś takiego właśnie. Ogólnie chciałbym na pewno jeszcze po Bistromie spróbować Afriki Twin i BM-ki GS-a. Najbardziej mnie 2 modele interesują, aczkolwiek co by się trafiło jeszcze chociażby na testy, nie do posiadania, tylko na testy, to też chętnie bym przetestował. Coś mi grzechocze cały czas w kasę, jakiś plastyczek był łamany albo różny. Co to może być? Dajcie znać w komentarzu. Muszę baterię zmienić, wiecie, bo zaraz się rozładuje. Także krótka przerwa. Jak widzicie, licznik nie kasowany, nic nie kombinowane. Lecimy dalej. Ale ładna skania. Tu się zaczęły 2 pasy, takie mijaki będą. 2 pasy, raz jeden. Stówką tu można jechać, czyli tak naprawdę jak na zwykłej landówce. Także nie zaburzy to jakoś naszego pomiaru. Patrzcie, ile szparagów już zasadzili. Liście szparagi? Dla mnie nic specjalnego. Badyl jak badyl. Tu jest 120, ale ja jadę stówkę, bo symulujemy drogę normalną. Tam do stówki można jechać. Teraz może gdzieś odbijemy
dużo motorków jeździ, bo fajne zakręty są i praktycznie auta tu nie jeżdżą. Jaki traktorek. No i dobra, zjeżdżamy na tankowanie. 89,7 przejechaliśmy. Ok, jest do blaszki, jest do blaszki. Mam nadzieję, że widzicie. Zobaczmy, czy tu się nic nie poci. Nic nie widać, żeby gdzieś coś ciekło. Jest oliwa? Jest. Czyli wszystko dobrze. Podsumowanie. Taki ze mnie operator, że niestety nie nagrałem, ile zatankowałem. Musicie mi uwierzyć na słowo. Przejdźmy więc do obliczeń. Teraz możecie sobie na ekranie obejrzeć trasę po GPS-ie, a ja przechodzę do liczenia. Na pierwszej stacji zatankowałem 2,7 litra, a przejechałem 49,6 km. To nam wychodzi niecałe 5,5 litra. To była próba autostradowa, teraz zwykłe drogi lokalne. Zatankowałem 3,5 litra, a przejechałem 89,7, 3,9 litra. Poza samym aspektem ekonomicznym to na autostradzie jest jedna wielka nuda. Pozdrawiam.